Witam. Dzisiaj pokażę Wam, jak odpala się małego mini ścigacza. Tutaj mamy PS50 Rocket Sport mini ścigacz. W filmiku pokażę krok po kroku, co musicie zrobić, żeby go odpalić, jak przygotować paliwo do odpalenia, wszystkie włączniki, jak mają być ustawione, ssanie, jak prawidłowo go odpalić. W poprzednim filmiku pokazywałem, jak złożyć go. Ten już jest złożony prawidłowo, wszędzie jest powietrze, łańcuch jest odpowiednio naprężony, hamulce są wyregulowane, także motorek jest gotowy do pierwszego odpalenia. Zaczniemy od paliwa. Oczywiście paliwo jest to dwusów, więc musimy mieszać paliwo, benzynę z olejem do dwusuwów. Tutaj mamy semi-synthetic olej do dwusuwów, półsyntetyczny. W zestawie dostajemy butelkę do mieszania i na butelce, nie wiem czy będziecie widzieć, są z dwóch stron dwa różne oznaczenia. Na jednym jest 20:1, jak mieszać, a z drugiej strony mamy pokazane 25:1, w jaki sposób mieszać. My będziemy mieszać 25:1. Tak się miesza, w takich proporcjach miesza się paliwo z olejem do tego motorku. Więc jak tutaj widzicie, paliwo musimy nalać do tej kreski tutaj i później uzupełnić do tej długiej kreski, uzupełnić to olejem. Więc mieszamy paliwo, tu mamy czystą benzynę. Gdzie paliwo mamy nalane tutaj do tej kreski. Stawiamy zbiorniczek na równym i dolewamy oleju do kreski powyżej. Jest teraz idealnie. Odstawiamy olej i benzynę. Zakręcamy butelkę i musimy ją dobrze wstrząsnąć, żeby olej wymieszał się odpowiednio z benzyną. Mieszanka jest już gotowa, można ją wlać do zbiornika. Odkręcamy zbiornik. I wlewamy paliwo. Ja nie zalecam za pierwszym razem wlewania całości. Wystarczy wlać około 200 ml, połowę z tego zbiorniczka. A z tego względu, że czasami bywa, że coś cieknie w gaźniku, pływak się zatnie, zawiesi i wtedy mamy duży wyciek, a jak mniej wlejemy, to w razie czego nam mniej wycieknie. Paliwo mamy wlane. Teraz zakręcamy korek. Jeśli wlewamy paliwo do pełna, to pamiętajmy, żeby zawsze założyć kawałek rurki tutaj do góry, żeby powietrze się uciekało wyżej, bo będzie nam się paliwo rozlewać tutaj dookoła. Mamy paliwo wlane, sprawdzamy wszystkie włączniki. Ten motorek nie ma stacyjki, więc kluczyka nie musimy przekręcać. Jedyny włącznik, jaki tutaj jest, który musimy sprawdzić, to jest ten. To jest wyłącznik właściwie. Sprawdźmy tylko, czy nie jest on wciśnięty. Tutaj chodzi prawidłowo, więc jest ok.
No i mamy zrywkę i musimy pamiętać, że zrywka musi być założona do odpalenia odpowiednio. Możemy przystąpić do sprawdzenia gaźnika. Tutaj jest, w tym motorku nie jest standardowy gaźnik. Jest to gaźnik 15 mm, dużo lepszy od standardowego gaźnika. I ssanie w tym motorku działa odwrotnie. Tutaj jest ssanie, mam nadzieję, że widzicie dobrze. Tutaj mogę poruszać. I to ssanie w pozycji na dół jest włączone i w tej pozycji odpalamy motorek, gdy jest zimny. Więc ono się zatrzymuje na dole i żeby je zwolnić, trzeba pchnąć tą gałkę lekko do przodu i wraca z powrotem do góry. I w tej pozycji motorek chodzi, gdy silnik jest już ciepły. Więc do odpalenia pierwszego naciskamy ssanie na dół, ono się zatrzymuje na dół, na dole i właściwie jesteśmy gotowi do odpalenia. Ja odpalę motorek w garażu, ale nie zalecam przy otwartych drzwiach, ale nie zalecam tego, powinniśmy motorek odpalać na powietrzu zawsze, też spaliny opary mogą być szkodliwe od motorka. Motorek mamy już gotowy do odpalenia, ściągniemy go na dół i spróbujemy go odpalić. Wyciągamy stopkę, odkładamy na bok. Pozycja do odpalenia motorku to jest, kładziemy prawe kolano na siedzeniu, żeby przytrzymać motorek, lewą rękę na gazie, żeby w razie potrzeby otworzyć trochę przepustnicę w gaźniku, gdy będziemy ciągnąć. Tutaj jest Easy Pull Start, zrywka, nie trzeba naprawdę szarpać, wystarczy pociągnąć równo i ona sama przekręci silnik. Więc spróbujemy odpalić. Motorek odpalił bardzo ładnie, gaśnie w tym momencie. Musimy tą tutaj dźwignię od ssania, którą przekręciliśmy, pchnęliśmy na dół. W tym momencie pchamy ją do przodu i ona odbija nam do góry. I odpalamy ponownie. Pozycja do odpalenia. Motorek bardzo ładnie odpalił. Niestety chodzi troszkę. Teraz musimy przystąpić do regulacji gaźnika. Chodzi on na zbyt wysokich obrotach. Czujemy, że tak jakby chciał ciągnąć trochę już, sprzęgło się otwiera. Więc tutaj na gaźniku mamy śrubkę. Tą oto tutaj. I przekręcając ją w lewo, zmniejszamy obroty jałowe silnika. I musimy tutaj ustawić te obroty tak, aby były jak najniższe. Po przekręceniu śrubki odpalamy ponownie motorek.
Rozgrzaliśmy teraz silnik, także wyregulowaliśmy go. Jest wszystko dobrze. Sprawdzamy włączniki jeszcze, oczywiście jeden sprawdziliśmy, teraz odpalimy go ponownie. Sprawdzamy zrywkę, czy działa. Zrywka również działa, więc motorek jest gotowy do jazdy. Po odpaleniu sprawdzamy, czy są jakieś wycieki paliwa. Czasami zdarzają się wycieki tutaj przy zbiorniku lub przy wężyku, przy gaźniku rzadziej, więc tutaj nic nie cieknie. Wszystko jest ok, motorek jest gotowy do jazdy. Po pierwszej jeździe zalecamy, aby sprawdzić łańcuch, gdyż będzie on luźniejszy, rozciągnie się trochę, trzeba będzie go trochę naprężyć. Możesz zobaczyć filmik, jak napręża się łańcuch w tych motorkach na naszym kanale. Dzięki za uwagę, na razie.